Nie wierzę, Islandia przywitała nas piękną pogodą, słoneczną, prawie nie ma ani chmurki na niebie. W końcu, oby zostało tak do końca. Jedziemy dalej. Jeszcze tak rozmyślając nad kawką, to jak była taka brzydka pogoda, to zastanawiałam się naprawdę, dlaczego ktoś mógłby chcieć tutaj mieszkać. Ja rozumiem ładne widoki, ale co z tych ładnych widoków, jakich prawie nie widać. A z tego, co słyszałam, no to pogoda w Islandii potrafi dokazywać bardzo, bardzo, bardzo często. Sobie myślałam, no tak, w sumie Islandczycy są do tego przyzwyczajeni. W sumie jest ich tylko ponad 300 000, więc to by tłumaczyło, dlaczego jest ich tak mało, ta pogoda, wszyscy uciekają, ale z drugiej strony przecież Polska to jest tutaj największa mniejszość. Ich jest tutaj ponad 20 000, no i na pewno niektórzy z nich to są tacy pasjonaci Islandii, ale niektórzy to po prostu przyjechali tu z lepszym zarobkiem. I tak się zastanawiam, jak oni dali radę się tu przyzwyczaić do tej strasznej pogody. Ale teraz jak patrzę, jak jest tutaj otwarte niebo, to nie dziwię się nikomu, że tu mieszka, bo jest naprawdę, naprawdę przepięknie. Chyba drugo albo trzeci najpiękniejszy kraj, jaki widziałam. Nie, dajmy mu drugo, bo właściwie Islandia, tak jak Nowa Zelandia, jest praktycznie non-stop ładna. Non-stop można siedzieć z nosem w oknie samochodu i obserwować przemijające widoki. Tak, drugie miejsce daje Islandii póki co za Nową Zelandią. Na trzecim miejscu dałabym Stany. Wielki kraj, bardzo wiele miejsc, których są po prostu jakby zupełnie nieinteresujące, no ale jak tam czasami ta natura dowali, to naprawdę czapki z głów, więc taki jest mój top 3. A teraz już naprawdę jedziemy dalej. My na parkingu obok naszego wodospadu i jakie widoczki! Like the views? Yeah, sure. As usual, not too excited. You've seen everything, so nothing exciting too much anymore. Po raz pierwszy zdjęłam moje termalne leginsy i jak się świetnie teraz czuję. Musimy zapłacić za parking. Niektóre parkingi są darmowe, niektóre płatne. Ten akurat chyba kosztuje 750 koron. Do tej pory płaciliśmy 2 razy za parkingi obok tego wulkanu i obok tego popularnego wodospadu. Coś na S. Nie pamiętam. No to chyba koniec z wodospadami na teraz, chociaż nigdy nie wiadomo, bo w Islandii podobno jest około 10 000, co w porównaniu z Polską jest dużo, dużo więcej. Gdzieś kiedyś czytałam, że w Polsce jest, nie wiem, jakaś tam bardzo mała liczba, że można je naliczyć w sumie na palcach obu rąk, ewentualnie można dorzucić palce u stóp, ale tak, są to zupełnie inne liczby. Polska zdecydowanie nie jest krajem wodospadów. Teraz jedziemy, gdzie my jedziemy? Jedziemy albo do Laguny Lodowca, albo na Diamond Beach. Nie wiem co jest pierwsze. Bardzo tutaj, na tych płaskich terenach był kiedyś lodowiec, a teraz lodowiec jest tu. O, niedługo jedziemy w tamtą stronę. Dostrzegaliśmy mopsa, to będzie dobry dzień. Więc jesteśmy przy Lagunie Lodowca. To, co wystaje z nad wody, to jest tylko 10% tego, co znajduje się pod wodą. Ogółem tutaj te lodowce dosyć szybko topnieją, ponieważ mieszają się z wodą z morza, czy z oceanu, w sumie bardziej z oceanu, która jest cieplejsza, więc one dosyć szybko topnieją, więc tutaj krajobraz co chwilę się zmienia. Ale tak, to jest pięknie. No i trochę też smutno, nie? Bo gdzieś tutaj, tam dalej nadal był ten lodowiec, a teraz proszę.
co tu powstało. Mamy hot dogi, podobno jest to islandzki przysmak, więc zakupiliśmy. No okej. Mami, ty mają. Nie ugryzłam jeszcze parówki. Bardzo dobra. Ja mam wegańską, Andy ma zwykłą. Moja jest okej. And? For 20 zloty? No. But it's okay. How much did we pay, like in total, in Polish zloty? 60? For 2 hot dogs? This was 20 and that was like 45. Wegański to za 45, jego zwykłe za 20 zł. W Ikei taniej. Jesteśmy na diamentowej plaży. Tam za nami takie trochę większe diamenty, więc nie ma tego instagramowego efektu, ale idziemy trochę bardziej w bok plaży, żeby znaleźć takie mniejsze bryłki. Ten lód to jest ten sam lód, co widzieliśmy na tej lagunie. On się gdzieś tam oderwał, płynął rzeczką, wleciał do oceanu, a ocean wypchnął go na plażę. I tak oto powstała diamentowa plaża. Wracamy, nie wiem ile spędziliśmy na tej plaży w poszukiwaniu perfekcyjnego ujęcia, którego oczywiście tak się nie udało znaleźć, ale byliśmy blisko. Jedziemy dalej. Jesteśmy cały czas w drodze 300 kejów, ciągła jazda, ale zobaczyliśmy rzadki przypadek piramidy Cheopsa w Islandii. To. Look at this mess blocking our path. We're trying to get past. This cripple. Słońce mi świeci. O losie, ta trasa drogą gruntową wycisnęła mnie jak cytryna. Ja jestem cała gorąca. Chyba jestem nawet czerwona. O matko jedyna, teraz mamy przerwę. Kupiliśmy pizzę. Andy kupił pizzę na stacji benzynowej za 100 zł, więc to chyba jest najdroższa pizza ever, za nawet chyba ponad 100 zł. Ale to jest moja nagroda za to, że tak ładnie prowadziłam. I jeszcze chyba za 150 km jest przed nami do naszego kempu, albo nawet 200, więc nie przelewki. Oby już nie drogami gruntowymi, bo po prostu padnę. Masakra. A po drodze na kemping znaleźliśmy takie chateczki, sheep houses. Wchodzimy do środka. That's That's interesting. Their heads would come in here
They would put the feed all Tu through mają the middle. jedzenkownię. Jest trochę ciemno. Nic nie widać. A tu kolejna chawirka, która przypuszczalnie była kiedyś kościołem, ale została przerobiona na dom dla kowala. A teraz stoi sobie jako eksponat dawnych czasów. See all the tools up here? It looks like a salad finger or like a turtle Oh, look, face. these are fans. Wait, turtle face! To ultra stara jest ta chatka, ponieważ tutaj jest napisane, że ona w 1550 została przetransformowana jako chatka dla kowala, a wcześniej jeszcze była właśnie jako katolicki kościółek, czy tam kapliczka, więc no proszę Państwa, no z 500 lat to ma. To pewnie też, bo było napisane, że to służyło za domek owcom przez wiele wieków. Dobra, wracamy do naszego demona. Kolejny randomowy spot na naszej drodze. Wodospad. Nikt nie planował, każdy chciał zobaczyć. Jesteśmy już na kempingu. Miał być darmowy, okazał się płatny. No ale trudno, jakoś przeżyjemy. Nad wodą jest w 11:30. Do północy w sensie. W pół do północy. I jest tak jaśniutko. Mi to nawet pasuje, ale jak tak sobie myślę, że w zimę oni tu mają wiecznie ciemno i taki półmrok, to trochę słabo. Ale taka jasność non-stop to jest całkiem fajna opcja. Właściwie czas nie reguluje czasu podróży, bo atrakcje można sobie i zobaczyć o 3:00 w nocy, bo je widać. Dobra, idziemy w kimono.